Cześć, witamy po raz 46. Wybraliśmy się na 4 dni do Paryża. Zrobiliśmy dla Was też 3 filmy z naszej wycieczki. Miejmy nadzieję, że Was nie zanudzimy. Najpierw zabierzemy Was do Louvru. Później opowiemy o spotkaniu z bardzo popularnym piosenkarzem. Zjemy zupę cebulową. Odwiedzimy odnowioną katedrę Notre Dame. Wieczorem natomiast wybierzemy się na plac Pigalle. Wypijemy tam piwo w słynnej restauracji Chenois. Mamy też dla Was upominki. Padną 3 pytania i 3 osoby będą miały możliwość ich wygrania. Przyjechaliśmy wieczorem, a więc najpierw przed zwiedzaniem zaliczamy dobry sen. Do metra wsiedliśmy to dopiero rano. No jesteśmy w Louvrze. Od Louvru zaczynamy naszą wycieczkę po Paryżu. Ja już mam specjalnie na to przygotowaną koszulkę. O, ładna, prawda? Przybyliśmy trochę przed czasem, trochę postoimy, jak widzicie jest godzina 9, więc mamy 1,5 godziny czasu, ale warto, bo to jest spełnienie jednego z moich marzeń. Skoro mamy luźne 1,5 godziny, zabieramy Was do ogrodów Tuileries. Za każdym razem, kiedy jesteśmy w Paryżu, przychodzimy tutaj przysiąść czy pospacerować w kierunku placu Concorde. Oczywiście takich miejsc Paryż ma więcej. I takie miejsca będziemy chcieli Wam pokazać we wszystkich 3 odcinkach serii o Paryżu. To idziemy. Od czegoś trzeba zacząć. Louvre oczarowuje właściwie od pierwszych sekund pobytu w nim. Te piramidy z dołu, zwłaszcza w promieniach słońca, robią niesamowite wrażenie. Czy tego chcemy, czy nie, zostajemy przeniesieni do zupełnie innego świata. Znajdujemy się w końcu w jednym z najważniejszych muzeów świata. Podzielone na 3 pawilony jest niemal jak labirynt. Tutaj można spędzić cały dzień i niekoniecznie musimy być znawcami sztuki, by chcieć tutaj pozostać dłużej. Louvre jest też najczęściej odwiedzanym muzeum na świecie. Francuzi zapewne mogą się poszczycić takim zainteresowaniem. Jednak czy jest to powód do radości? Chcąc dotrzeć do najpopularniejszego obrazu tego świata, musimy przedrzeć się przez tłum zainteresowanych. Każdy chce sobie przy nim zrobić zdjęcie. Niestety niektóre panie, raczej nie wyglądające na zainteresowane obrazem, chyba za nic miały innych oczekujących, robiąc sobie nieograniczoną ilość selfie. Na szczęście służby muzeum dość stanowczo przepychały je dalej. Były też takie panie, które bardziej eksponowały swe wdzięki niż cokolwiek z ekspozycji. Cóż, może takie mamy dziwne teraz czasy? Patrzcie, byłam tu. I lajki przybywają automatycznie. A ja być może narażam się niektórym rodzicom, ale skoro macie tutaj przychodzić z głośnymi i niesfornymi pociechami, to może lepiej zabierzcie swe pociechy do Disneylandu. Niech tam sobie pokrzyczą. Naszym zdaniem do Louvru wpuszcza się zbyt wiele osób jednorazowo. Ten natłok ludzi pozbawia nas przyjemności obcowania z eksponatami, niejednokrotnie uniemożliwiając ich podziwianie.
Nas ten zgiełk w pewnym momencie na tyle przytłoczył, że postanowiliśmy opuścić muzeum. Atrakcja, która od rana wzbudzała pewnego rodzaju podniecenie, stała się atrakcją nie do zniesienia. Nie zwracajcie się jednak naszym komentarzem. Louvre jest miejscem magicznym. Z kolumny na środku placu Vendôme zerka na nas Napoleon. O nim jeszcze wspomnimy w kolejnym odcinku. My idziemy pod dom numer 12, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca śmierć Fryderyka Chopina. To jedno z licznych mieszkań w Paryżu, w którym mieszkał nasz rodak. Mieszkał tu niestety bardzo krótko, zaledwie kilka tygodni. To tutaj zmarł. A teraz też będzie o muzyce, ale tej bardziej współczesnej. W hotelu Ritz niegdyś odbyła się konferencja prasowa Madonny i jako jedyny polski dziennikarz uczestniczył w niej Marek Niedźwiecki. Była taka słynna anegdota związana z tym, że nie wiedział, co jej wręczyć w prezencie, więc wręczył jej wódkę. A później Madonna podczas konferencji trzymała sobie ją niby mikrofon i do tej flaszki wódki mówiła. Ale jeszcze powiem wam o jednej rzeczy, kogo ja tutaj zobaczyłem, ale po to cofniemy się o 25 lat. Serio? Ricky Martin? To był czas jego największej popularności. Ja też się wtedy tego nie spodziewałem. Stała grupka ludzi, to ja poczekałem zaciekawiony, któż to wyjdzie z hotelu. Powiedziałem sobie, że najpopularniejszą francuską zupę muszę po raz pierwszy zjeść we Francji. No i tak się składa, że zjem sobie ją w Paryżu. Zupa cebulowa. Bardzo dobra. Sycąca. Czyli w niedzielę na obiad zrobimy sobie zupę cebulową. Na zimę bardzo dobra, rozgrzewająca. Jak ja mam ten ser? O, udało się. O, teraz jest jeszcze lepiej. No, Łukasz jak zwykle ma coś fajniejszego niż ja. Ja mam tym razem z truskawką na torcie. Ja mam pistacjowego, ale myślałem, że będzie ładnie wyglądał. Kiedy w roku 2000 po raz pierwszy odwiedziłem Paryż, nie sądziłem, że będę tam wracał jeszcze wielokrotnie. I nie zamykam tego tematu. Za każdym razem oprócz powrotów w ulubione miejsca odkrywam jednocześnie nowe, fascynujące zakątki. Ja tu jestem po raz drugi, ale przy centrum Pompidou po raz pierwszy. Daleko nie mamy, zawsze można w przyszłości przyjechać choćby na obiad. Czemu nie? 80 minut pociągiem. Nawet porannej kawy nie musimy pić w domu. Widzę, że spodobały Cię te paryskie kafejki. Odnoszę jednak wrażenie, jakby tutaj turystów przybyło. Jak widać, Paryż przyciąga nie tylko nas. ایران میرفت واسه مامان. Teraz już wiecie, kto jest odpowiedzialny za te prezenty dla was.
3 osoby będą mogły wybrać, który magnes mamy do nich wysłać. Jest jednak warunek. Trzeba odpowiedzieć aż na 3, ale za to proste pytania. W każdym odcinku zadamy jedno pytanie. Jednym słowem zmuszamy Was do obejrzenia wszystkich 3 odcinków. A kiedy już zadamy ostatnie pytanie, wtedy należy wejść na naszego Facebooka, znaleźć post z konkursem i w komentarzu udzielić odpowiedzi na wszystkie 3 pytania. 3 pierwsze prawidłowe zaliczamy. Pamiętacie te niepokojące newsy z serwisów informacyjnych całego świata? W kwietniu 2019 roku, kiedy to katedra Notre Dame stanęła w ogniu? Chyba nie ma osoby, która by tego nie pamiętała. To był cios dla Francji. Nie było opcji, byśmy nie weszli do jej odbudowanego wnętrza. There, very just smoke over here. This spring point smells. Na stronie internetowej katedry możliwa jest darmowa rezerwacja wstępu do niej. Jednak można rezerwować dopiero na 2 do 3 dni przed planowaną wizytą. Przy naszym pierwszym podejściu okazało się, że już nie ma miejsc. Postanowiliśmy zrobić to kolejnego dnia i tuż po północy spróbować ponownie. System kazał nam najpierw czekać 8 minut, po czym okazało się, że godziny, które nas interesują, nie są już dostępne. Mieliśmy zrobić kolejne podejście kolejnej nocy, ale nie było to konieczne. Kiedy znaleźliśmy się pod katedrą, okazało się, że jest możliwe wejście bez rezerwacji. Nie zastanawialiśmy się nawet jednej chwili. Wchodzimy! Panował spory tłok, jednak było dużo bardziej elastyczniej niż w Louvre. Pamiętasz, jak kilka lat temu przy tych straganikach zakupiłeś płytę z Serge Gainsbourga? Do tej pory, kładąc ją na talerzu gramofonu, zawsze o tym myślę. Często mam takie wspomnienia miejsc zakupu. O nim i jego płytach porozmawiamy w kolejnym odcinku. Opowiadałeś też, że kiedyś uległeś namowie i dałeś się skusić, by wejść do jakiegoś lokalu na placu Pigalle. Tak, wypiłem wtedy najdroższe piwo w moim życiu. Teraz się z tego śmieję, ale wtedy nie było mi do śmiechu. Tym razem też nas naciągano i to w dość perfidny sposób. I wiecie co? Poszliśmy na piwo, ale w lokalu zupełnie innej kategorii. Ale też na placu Pigalle. Wieczorkiem pospacerujemy sobie po placu Pigalle i Moulin Rouge. Chenois zamknięto w 1897 roku i mieścił się w zupełnie innym miejscu. Zaraz po jego zamknięciu otwarto jego repliki.
Pod tą samą nazwą funkcjonują kawiarnie na greckiej wyspie Kos, a także w Brukseli. Kabaret wydawał nawet własną gazetę pod tą samą nazwą. Le Chenois istniał krótko, ale skupiał wielu słynnych paryskich artystów. Coś jak kiedyś Jama Michalika w Krakowie? Dokładnie. Jeszcze rano gość szedł całkiem sprawnie w tych schodach. No. Wracamy do pokoju. No windy nie ma, nie? 5. piętro. Zaraz sprawdzę, ile kroków zrobiliśmy. Sprawdź. Wysokie piętra. I na tym kończymy pierwszy dzień w Paryżu. Jutro ciąg dalszy. Następne schody. Jeśli macie ochotę, to już dziś szukajcie odcinka 2 naszej paryskiej wycieczki. Zaczniemy od spaceru wzdłuż Sekwany, a zakończymy bardzo głośnym akcentem. Do następnego. Łukasz. Janek.